Hejka, tu Daria i Luna z MyDecoria. Au, Luna wita się z ciociami YouTube'owymi tym razem. Ja gorąco zapraszam na dzisiejszy film, w którym będę robić taką oto plakietkę. Będę pokazywać, co to jest papier tłoczony, będą też spękania jednoskładnikowe. I mam siostrzaną plakietkę też, ale o tym za chwilę. W tym odcinku mam przyjemność przedstawić zestaw papierów do scrapbookingu Summertime in Blue z ITD Collection. Całość utrzymana w niebiesko-beżowych odcieniach z domieszką zielonego. Możemy zauważyć dużo ptaszorków, kwiatów, napisów, nadrukowanych tekstur z łażącą farbę, drewno oraz tagi. Do tego projektu wybrałam plakietkę w kształcie prostokąta z wyciętymi rogami. Dobrałam dwa pasujące kolory farb do papierów, ponieważ będę robić spękania jednoskładnikowe. Chcę, aby spękania były w ciemniejszym kolorze, więc najpierw zamalowuję całą plakietkę na vintage szary. Po wyschnięciu farby przecieram powierzchnię papierem ściernym 180. Omiatam dużym pędzlem, aby pozbyć się kurzu. Nakładam warstwę medium do spękań jednoskładnikowych. Nie ma czego się bać, bo filozofii tutaj nie ma, po prostu maluję jak zwykłym lakierem. W tego typu projektach można próbować nowe preparaty, eksperymentować, do czego gorąco zachęcam. A jeśli coś nie wyjdzie, to po prostu to zakryć papierem do skrapa lub tagami. Dlatego przy okazji pokażę Wam dwa sposoby nakładania farby na medium do spękań. W obu przypadkach nakładamy farbę na suche medium do spękań w kontrastowym kolorze niż ta pod spodem, aby spękania były widoczne. Jeśli kolory będą do siebie zbyt podobne, spękań po prostu nie będzie widać. Pierwszy sposób to nakładanie farby płaskim pędzlem. Nabieram farbę na pędzel i stosuję krótkie pociągnięcia. Jeśli jest zbyt mało farby na pędzlu, może nie przykleić się do powierzchni, a jeśli tak się wydarzy, to poprawiam, ale ze świadomością, że spękania mogą już tam nie wyjść. Drugim sposobem jest nakładanie farby przy pomocy pędzla gąbkowego. I tutaj obowiązuje ta sama zasada. Nakładam farbę tylko raz, nie poprawiając. Jeśli poprawię i nałożę jeszcze raz farbę, spękania wychodzą mikroskopijne lub wcale. Teraz wskazuję jedno pociągnięcie pędzlem, czyli na górze więcej farby to większe i szersze spękania. Na dole jest mała ilość farby, więc spękania małe. Tutaj jest łączenie między pociągnięciami. Początek kolejnego pociągnięcia, który jest w całości z dużą ilością farby. Następnie spękania gąbkowe. Tutaj jest większa ilość farby bez poprawiania i ciaprania. Na łączeniu pędzlowych spękań tapowałam gąbką dużo razy i spękań nie ma, co też można wykorzystać jako atut, by tworzyła ciekawą strukturę, ale z pękaniami nie jest. Wcześniej wspomniałam, że to fajna alternatywa na sprawdzenie nowych preparatów. Jeśli efekt nie jest zadowalający, można to wszystko odpowiednio zakryć, np. papierami do skrapa i tak też uczynię. Spodobała mi się karta z drewnem, więc odcinam odpowiedni kawałek przy pomocy gilotyny. Odrywam niepotrzebną część po skosie. Następnie strzępię brzegi specjalnym nożykiem. Na tapet biorę papier tłoczony techniką letterpress, który ma głębiej tłoczony wzór niż taki, który sami możemy zrobić przy pomocy maszynki Sizzix. Wybrałam kwiatowy deseń, który można dekorować z obu stron. Podczas nakładania bardzo mokrych preparatów wzór lekko się rozmywa i traci swoją wypukłość, natomiast po wyschnięciu wraca do swoich pięknych kształtów. Papier maluję jasnym kolorem, tym samym, który użyłam na drugą warstwę spękań. Na wciąż mokrą farbę nakładam tę ciemniejszą, lekko blendując ze sobą. Na tym etapie już widać fajny efekt. Nie byłabym sobą, gdybym czegoś nie dodała, więc padło na wosk metaliczny, który wcieram okrągłym pędzlem po całości. Na palec nakładam trochę wosku w kolorze brązu i nakładam delikatnie gdzieniegdzie na wypukłości.
Pamiętasz jeszcze tę kartę z drewnem? Na odwrocie są nadrukowane ptaszki. Wydarłam odpowiedni kawałek i postrzępiłam nożykiem do postarzania papieru. Układam papiery tam, gdzie mają być i przyklejam na Express Glue tylko 2 części w odpowiednich rogach po lewej stronie. Rozbełtałam zieloną farbę z wodą. Stukając pędzlem o palec, robię kleksy. Spodobał mi się szablon w ciapki, więc nadeszła piękna chwila na wypróbowanie. Spryskuję klejem tymczasowym, suszę i przykładam w odpowiednie miejsce. Szpatułką nakładam klej, który tworzy powierzchnię samoprzylepną, czyli po wyschnięciu dalej się klei. Gdy klej suchy, przykładam zieloną folię do złoceń. Dokładnie masuję każdą wypukłość, aby folia w całości się przykleiła. W górnej części plakietki też odbiłam ten sam szablon, ale przyłożyłam niebieską folię. Mega fajnie to wyszło. W końcu przyszedł czas na przyklejenie tłoczonego papieru na środek plakietki. Brzegów nie przyklejam, bo chcę, aby lekko odstawały. Na stempel z pismem drukarskim nakładam czarny tusz i odbijam głównie na papierze tłoczonym, a resztkami zdobię resztę plakietki, omijając ptaszki. Tekturową ramkę dokładnie maluję jasną farbą. Po wyschnięciu pędzlem szczecinowym wcieram błyszczący żel. Wycieram nadmiar na tłoczonym papierze jako próbkę i okazuje się, że całkiem niezły efekt to też tworzy. Przyklejam stempel do płytki i zanurzam go w tuszu do embossingu. Odbijam wzór na środku ramki. Posypuję złotym pudrem do embossingu. Nadmiar strzepuję i omajatam pędzlem wachlarzowym. Nagrzewam nagrzewnicą. Ostatnie szlify dodaję turkusowego wosku na ażurową część ramki. Przyklejam na środek plakietki. Z karty z tagami wycinam kilka ilustracji z lekkim marginesem. Tagi układam w kompozycję nachodzącą na ramkę z tekturki i przyklejam na Express Glue. Dodaję listki i prawie gotowe. Rozwijam złoty drucik i przewlekam przez dziurki, tworząc rączkę. Plakietka gotowa na zawieszenie na ścianie. Na środek ramki wylewam prosto ze słoiczka Pouring Glaze, czyli lakier o wysokim połysku, który można nakładać pędzlem lub właśnie wylewać. Wylewam małą porcję i przechylając plakietkę rozprowadzam lakier po ramce.
Lepiej wylewać małe warstwy i powtarzać czynność, niż wylać jedną dużą, która przy wysychaniu może się pomarszyć i schnąć w wieki. Dziękuję, że dotarłaś do końca filmu. Na dole w opisie będą wszystkie preparaty, których użyłam, a Ciebie również zapraszam na DecoChat, na powtórkę DecoChatu, na którym zrobiłam siostrzaną plakietkę w kształcie serduszka. Dziękuję. Łapki w górę i subskrybuj mój kanał. Pa! Co ten kot tam robi? Co on tam robi? Ja czuję, ja nie mogłam się skupić.